Cześć, tu Snafi. Witam na moim kanale. Manchester United pokonuje Tottenham na Old Trafford 2-0. Jest to czwarta wygrana z rzędu pod wodzą Michaela Carricka. No to co? 3-2-1. Zaczynamy! A więc wygrywamy na Old Trafford z Tottenhamem 2-0. Chociaż przed meczem, wiecie, ten przeciwnik mógł trochę lekko obawy nasze budzić, gdyż, powiedzmy sobie szczerze, ostatnio nie mamy dobrej pasy z Tottenhamem i nie możemy wygrać od, dość dawna, tak? Także, tym większa radość, że w końcu przerywamy złą pasę, w końcu przełamujemy ten Tottenham i zdobywamy kolejne 3 punkty. Kolejne 3 punkty. 4 mecze pod wodzą Michaela Carricka. 4 wygrane. Fantastycznie. Wspaniale. Czyż można było sobie wymarzyć lepsze wejście w tą drużynę niż to, co zrobił Michael Carrick? I tu popatrzmy z kim, popatrzmy jakich ma przeciwników. Na dzień dobry City. 2-0 wygrywamy. Później, żeby było mało, na dokładkę Arsenal. Wygrywamy 3-2. Później zawsze groźne Fulham, szczególnie w tym sezonie. Wygrywamy i teraz mamy Tottenham na rozkładówce. Także 3 londyńskie drużyny mamy pokonane. No i cóż, co możemy o tym już powiedzieć? Mecz, śmiało można powiedzieć, pod naszą kontrolą. Z gry Tottenhamu niewiele wynikało. Wiem, powiecie, Tottenham grał z czerwoną kartką, ale przez pierwsze 20 minut grał 11 zawodnikami i jakoś też wiele z tej gry nie wynikało. My raczej ten mecz kontrowaliśmy, my stwarzaliśmy groźne sytuacje, my byliśmy bliżsi zdobycia w końcu bramki. No i cóż, mamy rzut rożny, mamy 30 bodajże 8 minutę rzut rożny. No i tutaj nie da się ukryć, jest to zagranie wytrenowane. To jest zagranie wytrenowane, pewnie było kilka bądź kilkanaście lub kilkadziesiąt razy, wiecie, próbowane, zagrywane na treningach. I zagrało to, tak? Zagrało. Gdzieś tam Mainu gdzieś stoi gdzieś tam w polu karnym, nagle gdzie wzdłuż linii biegnie, tak? Dobiega w stronę Bruno, tak? Bruno zagrywa mu piłkę. Ten tą piłkę wycofuje do Mbumo. No i Mbumo strzela. Mamy 1-0, także to ewidentnie jest wytrenowane. I tutaj wielkie brawa, że udało się to skopiować tak z treningu w mecz. No i cóż, i gramy spokojnie, kontrolujemy, mamy swoje sytuacje. Bramkarz Tottenhamu dobrze broni. Ale może jeszcze wróćmy troszkę chwilę wcześniej do czerwonej kartki, która dla mnie jest ewidentna. Słyszałem tam niektóre opinie, że wiecie, nie do końca się wszyscy zgadzali, ale dla mnie to jest ewidentna czerwona kartka. Jak już widziałem na powtórkach, jak ta noga się tam w ogóle wygięła, to wejście niepotrzebne, z zbyt dużym impetem wszedł w Casemiro. Kostka mu się wygięła. Ja w ogóle się martwiłem, czy on będzie zdolny do gry. Ale na szczęście to nie było takie groźne, jak wyglądało. I dla mnie to ewidentne czerwo, bo gdyby to było, wiecie, któryś z naszych zawodników gdzieś dopuścił się takiego czynu, wszyscy by pewnie w koło krzyczeli, że czerwona kartka. Także jak dla mnie ewidentna czerwona kartka, ale piszcie w komentarzach, jeśli myślicie inaczej. Także cóż, to troszkę ustawiło ten mecz, tak? Ale co nie oznaczało, że będzie łatwiej, bo drużyna grająca jednego mniej, po pierwsze będzie się bardziej bronić jeszcze, będzie bardziej skupiona na grze, tak? Ale na szczęście akcja z treningu dała swój rezultat. Później wchodzimy w drugą połowę i na początku mi się wydawało, że troszkę weszliśmy w to wszystko za spokojnie, ale z biegiem czasu zaczynaliśmy się rozkręcać i zaczęliśmy zdobywać przewagę wizualną.
Mieliśmy kilka groźnych strzałów, gdzie dobrze tam się wykazał bramkarz Tottenhamu. Także mieliśmy kilka sytuacji i to wydawało się być kwestią czasu, kiedy zdobędziemy drugą bramkę. No i na szczęście taka bramka padła troszkę długo, że tak powiem, kazali na to czekać nam zawodnicy, ale za to bardzo ładnie wykończył wrzutkę Bruno Fernandes. Całe szczęście tej piłki gdzieś tam nie dotknął Szczeszko, bo wtedy może byłby spalony. Natomiast nie dotknął tej piłki, bramka zaliczona i mamy 2-0, mamy fajny wynik i pokonujemy w końcu ten Tottenham, tak? Co do kontrowersji, wydaje mi się, że jednak VAR powinien był rozpatrzeć faul w polu karnym na Harrym Maguire'ze, gdyż zawodnik, który powstrzymywał Harry'ego Maguire'a, on kompletnie nie był zainteresowany piłką, kompletnie nie był zainteresowany grą. On był zainteresowany tylko tym, żeby powstrzymać Harry'ego, tak? I to ewidentnie było widać i gdzieś takie jest moje zdanie, że tam powinien VAR zainterweniować i powinien tę sytuację rozważyć, bo nie takie karne widzieliśmy, prawda? Nie takie karne widzieliśmy i gdzieś, o ile pamiętam, chyba z Berlin było coś takiego, tak, gdzie tam Martinez też niby rzekomo faulował i Berlin dostał potem karnego. A tutaj było coś bardziej jeszcze ewidentnego i nawet tego VAR nie wziął pod uwagę. I gdzieś tutaj nie rozumiem, wciąż nie rozumiem pracy sędziowskiej, pracy VAR-u, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie. Wiem, że to nie tylko pewnie w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach tak się dzieje. Natomiast tutaj dość często są takie kontrowersje i jakieś nieuzasadnione decyzje. Także cóż, karnego nie było, ale na szczęście, mówię, skończyło się 2-0, 0 z tyłu. To też coś znaczy, że w końcu nie straciliśmy bramki. Lamens nie miał zbyt wiele roboty, nie miał. Także to też chyba na plus dla naszych obrońców, że nie pozwalali na zbyt wiele zawodnikom Tottenhamu. Cóż, ja jestem zadowolony z tego meczu i jestem zadowolony z tego, że trzymamy tą pasę. Tak, teraz przed nami mecz z West Hamem. Wydaje się być łatwym, ale to wiecie, te łatwe mecze czasami są najtrudniejsze w tym wszystkim. Natomiast wierzę w to mocno, że pokonamy West Ham i w końcu ten koleś z tą bujną czupryną zetnie w końcu te włosy. I ja myślę, że już po tym meczu pomału będą się ustawiać do niego kolejki producentów maszynek do golenia. I żeby to właśnie ich maszynką ściął te włosy. Ja wierzę, że tak będzie, że po meczu z Tottenhamem w końcu będzie mógł, z Tottenhamem mówię, po meczu z West Hamem w końcu będzie mógł te włosy ściąć, zgolić. Nie wiem na jaką długość, na jaką by nie było. Myślę, że właśnie jacyś producenci maszynek mogą tam gdzieś się ustawiać w kolejce. Natomiast, mówię, jeśli chodzi o naszą drużynę, gdzieś widać to, że Michael Carrick nie komplikuje gry naszym zawodnikom. Po prostu wystawia zawodników na pozycjach, na których powinni po prostu grać. I to już jest dużo. Bruno gra na 10, Kobe Mainu na 8, Casemiro taka pół 6, pół 8. I gdzieś to jakoś funkcjonuje, tak? Mamy 4 z tyłu, nie wymyślamy kwadratowych kół. I co jeszcze? Michael Carrick emanuje z ławki rezerwowych spokojem. I to widać później po zawodnikach, że jeśli Michael Carrick jest spokojny, zawodnicy też są spokojni na boisku i wiedzą, co mają robić. I po prostu wiedzą, co mają robić. Gdzieś to udziela się zawodnikom. Udziela się to.
I no tutaj naprawdę no, duże brawa dla zawodników, ale też duże brawa dla Michaela Carricka i jego sztabu za wprowadzenie odpowiedniej atmosfery do drużyny, za wprowadzenie odpowiednich standardów. No i mamy tego efekt, tak? Mamy tego efekt. Mamy dobre wyniki. Kto by się spodziewał, jeszcze raz powtórzę, 4 mecze, 4 wygrane. 12 punktów. Jesteśmy w top 4. Realnie możemy myśleć nawet o top 3, tak naprawdę. Także no, jest dobrze. I wiecie, o samym meczu tutaj nie ma co za wiele mówić, bo mecz był pod naszą kontrolą i Tottenham tutaj wiele nie mógł zrobić. Mówię, zawodnicy po prostu robili swoje na boisku, ale mówię, pewnie też dzięki temu, że po prostu grają na pozycjach, na których powinni grać. Jak już powtórzę to jeszcze raz, no Michael Carrick im po prostu nie komplikuje gry, tak? Nie komplikuje gry, pozwala im po prostu robić to, co umią najlepiej, czyli grać. Nie zaprzątać im głowy jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, jakimiś pierdołami. Wiecie, także no oby tak dalej i mówię, no oby w końcu ten gościu tą głowę ogolił, tak? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. No nie wiem, pewnie to przyjdzie czas, żeby o tym jeszcze pogadać kiedyś, ale no, irytuje mnie to, jak no, gdzieś wczoraj znowu czytałem w social mediach do Roya Keane'a, do Neville'a, tam Scholziego, no dołącza kolejny ex-piłkarz, Jawsztam, który również twierdzi, że no, kto powinien być od nowego sezonu, ktoś inny trener, to nie Michael Carrick powinien prowadzić. Ludzie, co przez nich przemawia? Skąd w nich tyle jadu i niechęci? Ja nie wiem, oni chcą na tym zabłysnąć, oni, nie wiem, nic innego nie potrafią powiedzieć, tylko to, co mówią złe, to wiedzą, że to będzie miało clickbaity? No ja nie wiem, tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Przecież to trzeba wspierać. A nie. Były gracz Manchester United, utytułowany, który przez 12 lat reprezentował barwy Manchester United. Jest tutaj teraz trenerem. No to trzeba go wspierać mentalnie, a nie gadać takie pierdoły. Mówię jeszcze raz, co to ma na celu, takie gadanie? Po co to jest? Komu jest to potrzebne? Ja mówię, ma to jakąś większą klikalność, ale ja kompletnie nie rozumiem tego myślenia. Kompletnie nie rozumiem tego, jak były gwiazdy, że tak powiem, byli zawodnicy Manchester United, mogą być tacy zgorzkniali jacyś. Wiecie, no nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Czego wy chcecie od Carricka? Chłop przyszedł, na dzień dobry dostał City, później Arsenal, obie drużyny pokonał. Później Fulham, które zawsze jest groźne. Teraz Tottenham, który innym trenerom nie leżał, pokonany. No ludzie, czego wy chcecie od chłopa? Ma dobry sztab szkoleniowy, widać. Takie mu pasuje. Dobrze sobie radzą, dobrze się dogadują z zawodnikami. No i czego więcej wymagać? Niech po prostu tą drogą idą i dalej to kontynuują. I jeśli na koniec, wiecie, zajmiemy dobre miejsce, to należy po prostu przedstawić nowy kontrakt Michaelowi Carrickowi. Bo z tego co widać, zawodnicy są za Carrickiem, zawodnicy się z Carrickiem dogadują, rozumieją jego filozofię gry. To nie wiem, tylko jakiś idiota by to zmieniał, tak? Tylko jakiś idiota strzelałby sobie za jednym razem i w kolano, i w stopę. No bo inaczej tego nie można nazwać. Więc nie wiem, no, media tam różnie spekulują, ale ja tego nie kupuję. Ja tego po prostu nie kupuję. No bo teraz jak widzimy, jak gra Manchester United, no to taki Manchester United chcemy oglądać, tak? Taki Manchester United chcemy oglądać. I my kibice jesteśmy za Carrickiem, zawodnicy też widać są za Michaelem
Carrickiem. No i chyba tego się trzymajmy, tak? Tego po prostu właściciele i zarząd powinni się trzymać. Właśnie tego. No bo jeśli coś przynosi efekt, no to jaki sens jest to zaburzać, zmieniać? Jeszcze raz powtórzę, kiedyś to mówiłem w innym filmie, jaką mamy wtedy gwarancję, że przyjdzie inny trener i zacznie to żreć? Czy znowu przyjdzie inny trener, zacznie wymyślać kwadratowe koła, tak jak robił to Amorim, będzie uparty, będzie jakieś miał swoje inne zdanie na dany temat i wiecie, i znowu zacznie wszystko się chrzanić. No i po co to zmieniać? Jeśli ma się kogoś, z którym jest po drodze, jak już jeszcze raz powtórzę, i kibicom, i zawodnikom. Także myślę, no to już powinni w głowach właściciele rozmyślać. No i cóż, jeszcze raz powtórzę, 3 punkty, jesteśmy uradowani, ucieszeni, fajna gra, na pewno możemy być zadowoleni. No, z wielu zawodników Kobe Mainu widać odżywa pod wodzą Michaela Carricka, został przywrócony naprawdę coraz lepszej gry. Show nieźle wygląda. Na wielu zawodników naprawdę dzisiaj bardzo dobry mecz rozegrał Casemiro. Naprawdę dwoił się i troił. I niewiele brakowało, a mógł ten mecz nawet zakończyć z bramką. Także naprawdę Casemiro, widać, chyba jakiś sezon życia rozgrywa. Chyba jakiś normalnie sezon życia rozgrywa. Także i Amad Diallo był aktywny. Mówię, Mbumo z bramką. Kunia może dzisiaj nic nie strzelił, ale wykonał solidną robotę dla drużyny. Był bliski przy jednym strzale, niewiele brakowało. Także wielu zawodników, w zasadzie wszyscy, tak, przyłożyli cegiełkę do kolejnej wygranej. Także teraz czekamy na mecz z West Hamem. Mówię, tu musi być koncentracja na 100%. I myślę, że takie właśnie myślenie zaszczepi w zawodnikach Michael Carrick, tak, przed tym meczem. To musi być koncentracja na 100%. I jeśli chcemy wygrać z West Hamem. Nie może być inaczej. Nie może być tak, że teraz, żeby zawodnicy tutaj, wiecie, odpłynęli nam, tak, i odlecieli. Tutaj musi być pełna koncentracja na kolejnym meczu i kolejnych punktach. Zobaczymy, jak to będzie, ale ja jestem dobrej myśli. Piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy też jesteście dobrej myśli przed meczem z West Hamem? Co sądzicie o meczu z Tottenhamem? Czy też uważacie, że to był mecz pod kontrolą? Co sądzicie o tej czerwonej kartce? Czy była słuszna, czy nie? Co sądzicie o tym faulu na Harrym Maguire'ze, gdzie VAR tego nie rozważył nawet? Także piszcie o tym w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, na razie, hej!